Zwiedzanie Doliny Dolnej Wisły rozpocząłem od Grudziądza. Jednym z najpiękniejszych jego miejsc jest brzeg Wisły. To z niego najlepiej widać zespół zabytkowych spichlerzy, który powstawał przez kilkaset lat. W dawnych czasach, kiedy rzeki były spławne, stanowiły kręgosłup kraju. To nimi spławiano w dół towary. Nimi w górę wędrowały dobra produkowane w innych krajach Europy. Z tego powodu nad rzeką powstały spichlerze, w których przechowywano zboże, zanim powędrowało do dalszych odbiorców. Najstarsze spichlerze znajdują się tuż obok bramy wodnej. Co ciekawe, budynki te pełniły nie tylko rolę magazynów, ale także murów obrony. Grudziądz największym garnizonem II Rzeczpospolitej, 10 000 wojska zawsze, a 35 000 kasykowych. Miasto miało żołnierz i dziewczyna to było... Tuż obok pomnika Ułana z dziewczyną znajduje się budynek dawnego kolegium jezuickiego, wzniesionego w latach 1647-1725. Obecnie mieści się w nim Urząd Miasta Grudziądza. Jednym z najbardziej urokliwych pomieszczeń jest sala, która kiedyś pełniła rolę refektarza, a dziś pełni funkcje reprezentacyjne. Tuż obok znajduje się Bazylika Kolegiacka Świętego Mikołaja. Świątynia pełni rolę sanktuarium maryjnego związanego z kultem obrazu Matki Bożej Łaskawej. Kościół jest budowlą ceglaną, orientowaną gotycką. Ma formę trójnawowej, czteroprzęsłowej pseudobazyliki z pięciobocznie zamkniętym jednoprzęsłowym prezbiterium. Z czasów średniowiecza zachowały się fragmenty malowideł z końca XIV wieku na jednym z filarów oraz nikłe relikty malowideł późnogotyckich z postaciami świętych pod baldachimami z lat około roku 1500. Przetrwała też kamienna gotlandzka szcielnica ozdobiona reliefami w formie gryfów w późnoromańskiej formie, datowana na wiek XIV. Wejście do bazyliki znajduje się na ulicy Spichrzowej. Podążając w górę tej ulicy dochodzimy do wzgórza zamkowego. Znajdują się tam ruiny Zamku Krzyżackiego. Zamek składał się z zamku właściwego, zajmującego najwyższą część wzgórza oraz z przedzamcza łączącego się na południu z obwodem warownym miasta. W obrębie zamku głównego znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze oraz usytuowana w narożniku północno-zachodnim wieża nazywana Klinik. Dzisiaj można oglądać jedynie niewielkie fragmenty murów zachowane z dawnego okazałego zamku oraz studnie. Klimka ostatecznie wysadziły oddziały niemieckie w dniu 5 marca 1945 roku. W latach 2013-2014
Relikty Zamku Krzyżackiego poddano rewitalizacji. W efekcie wyeksponowano mury zamku oraz studnię zamkową, obecnie głęboką na około 20 metrów. Zbudowano wieżę widokową wzorowaną na dawnej zamkowej wieży Klimek, której charakterystycznym elementem zdobniczym są pasy glazurowanej, ciemnozielonej cegły. Naprawdę wygodne. 23-metrowej wieży można podziwiać wspaniałą panoramę, jaka roztacza się na miasto i Dolinę Wisły, a w pogodne dni widać budynki Chełmna, Świecia i Nowego nad Wisłą. Kolejnym odwiedzonym miastem był Pelplin. Znajduje się tam przepiękne opactwo cysterskie. Legenda głosi, że miejsce pod budowę klasztoru wybrał osioł wypuszczony z przejściowej siedziby cystersów z Pogódek. Kiedy dotarł do Pelplina, zaryczał i dalej pójść nie miał już zamiaru. Mnisi, zauroczeni krajobrazem pięknej Doliny Wieżycy, postanowili tu pozostać. Świątynia została zbudowana na planie Krzyża Łacińskiego. Do jej budowy wykorzystywano nowatorskie urządzenia techniczne, takie jak wyciąg deptakowy, kołowroty i równoważnie, używane do wciągania drewnianych elementów w więźby dachowej. Do dnia dzisiejszego budzą powszechny podziw zwiedzających katedralne poddasza. Architektura zespołu reprezentuje wysokie walory sztuki gotyckiej.
Biblia Gutenberga to pierwsza książka wydrukowana na Starym Kontynencie. Do naszych czasów przetrwało jedynie 48 jej egzemplarzy rozsianych po całym świecie. Jeden z nich odnaleźć można w Muzeum Diecezjalnym w Pelflinie. Zostało ono założone w roku 1928 przez ówczesnego biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. W roku 1988 powstał współczesny gmach muzeum, komponowany w kompleks obecnej kurii biskupiej z pomieszczeniami przeznaczonymi dla ekspozycji zbiorów muzealnych. Placówka dysponuje bogatymi zbiorami sztuki gotyckiej z obszaru dawnej diecezji chełmińskiej. W celu urozmaicenia muzealnej ekspozycji udostępniono zbiór szat liturgicznych, głównie ornatów i dalmatów. Komprowało. Grodzisko Owic to zlokalizowana we wsi Owic rekonstrukcja grodu pochodzącego z XI wieku. Znajduje się tam także restauracja Karczma Słowiańska na Podgrodziu. Ponadto organizowane są na miejscu różne imprezy. Gród Owicki uznawany był za jeden z najsilniejszych grodów na terenie obecnego Kociewia. Położony był na wzgórzu nad rzeką Wieżycą, a jego założenie związane było z umacnianiem się zwierzchnictwa Bolesława Chrobrego nad Pomorzem. Gród został zniszczony prawdopodobnie na rozkaz Władysława Hermana w 1090 roku. Niszczenie przez niego grodów na tych terenach miało pomóc w uniemożliwieniu buntu Pomorza. Jednakże pomimo zniszczenia gród w Ochowidzu nadal funkcjonował i w XII wieku pełnił jeszcze funkcje obronne, ale następnie je utracił. Popularna lokalna nazwa tego miejsca, Szwedzka Górka, wzięła się stąd, że w czasie potopu szwedzkiego grodzisko wykorzystywane było przez Szwedów jako obóz. Gród Owicki pełnił nie tylko funkcje militarne, ale również mieszkalne. Gród był otoczony wałem z palisadą, wykonanym z drewna i ziemi. Był on dwukrotnie większy niż obecna rekonstrukcja. W wale tym znajdowały się również wieże mające funkcję obronną. Obecnie zrekonstruowana jest m.in. wieża bramna.
Domostwa w grodzie pokryte strzechą chałupy o konstrukcji wieńcowej czy też zrębowej. Domostwami były również półziemianki. Rozmiar obecnych budowli odpowiada tym pierwotnym. W grodzie było jednak znacznie więcej chałup niż jest to pokazane na obecnej rekonstrukcji. Poza tym zrekonstruowano także stołp, czyli wieżę obronną, zwaną też wieżą ostatniej obrony, jedną z wież obserwacyjnych, a także zagrodę dla zwierząt. Katedra świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie jest budowlą gotycką, ceglaną orientowaną. Katedra od początku stanowiła jeden kompleks budynków w połączeniu z warownym zamkiem kapituły pomezańskiej. Od strony południowo-zachodniej wzmocniła ją wysoka wieża, pełniąca nie tylko rolę dzwonnicy, ale też funkcje obserwacyjno-obronne jako główna wieża zamkowa. Po wejściu do katedry widoczne są komory grobowe. To miejsce pochówku wielkich mistrzów krzyżackich Wernera von Orseln, Rudolfa König von Watzau oraz Henryka von Plauen. W trumnach spoczywają manekiny ubrane w szaty i płaszcze, tuż obok których znajdują się relikwiarze ze szczątkami każdego z nich. Katedra składa się z pięciobocznie zamkniętego dwukondycjacyjnego chóru i wydłużonego pięcioprzęsłowego korpusu o charakterze pseudobazyliki. Po prawej stronie był zamek, a po lewej stronie była taka budynek. Prawda?
dlatego też w 1931 roku biskup Hiob von Obenecker, proszę bliżej, postanowił Budowa zamku w Gniewie zaczęła się po roku 1290 od budowy czworobocznego muru. Po zakończeniu trwającej 40 lat budowy był to najpotężniejszy zamek Krzyżaków na lewym brzegu Wisły. W połowie XV wieku zamek przebudowano, zamurowując dawną bramę wjazdową i budując nową od wschodu oraz powiększając kaplicę. W 1410 roku zamek został zajęty przez polskich rycerzy. W trakcie wojny pomiędzy Królestwem Polskim i Zakonem Krzyżackim zamek został zdobyty przez okoliczne rycerstwo. Zamek w trakcie oblężenia częściowo spłonął, a jego komendantem został rycerz. Jednak jeszcze w tym samym roku odzyskali go Krzyżacy. Zamek wielokrotnie zmieniał swoją funkcję, służąc m.in. za spichlerz. W tym celu został przebudowany w XVIII wieku. Ponownie został przebudowany w latach 1855-1859, gdy rozebrano dużą czworoboczną wieżę na Rogu Wschodnim i zastąpiono ją wieżyczką. Zburzono gdanisko, zasypano fosy i przebito nowe otwory okienne, zmieniając wygląd zewnętrzny zamku. Po I wojnie światowej w 1920 Gniew wrócił do władz polskich. Zamek został poważnie zniszczony w pożarze,
a po rozpoczęciu II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne urządziły na terenie zamku więzienie dla Polaków. Odbudowa zabytku rozpoczęła się w latach 1968-1974, w której trakcie przywrócono częściowy wygląd zamku z czasów średniowiecza. W 2010 roku właścicielem zamku została firma Polmlek. Obecnie na zamku odbywają się turnieje rycerskie, pokazy kowalstwa artystycznego, kolonie tematyczne i inne imprezy. Liczne komnaty zostały zaadaptowane na apartamenty w standardzie hotelu. W 2013 tuż przy zamku w stronę Wisły powstało śmigłowcowe lądowisko Zamek Gniew. Można. Oczywiście, że można. Alkohole wszelakie przygotowane? Chipsy i napoje różne, wyskokowe. Widzę, że wszyscy są. Znajdujemy się w sali, która jest tak naprawdę sponsorowana przez to Gdańskie Bractwo Historii Wojskowości. Oni te wszystkie fanty, które tutaj widzicie, pozbierali, to jest nasz dzień, zakonserwowali, zaproponowali. W Waplewie Wielkim znajduje się piękny zespół pałacowo-parkowy. Majątek Waplewo Wielkie do końca XVI wieku był częścią dóbr rycerskich. Następnie przeszedł w ręce polskich rodów szlacheckich: Niemojewskich, Zawadzkich, Chełstowskich, Bagniowskich i Sierakowskich. Sierakowscy władali majątkiem do wybuchu wojny w 1939 roku. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat był on własnością PGR
i ośrodków hodowli zarodowej. Od listopada 2006 roku pałac znajduje się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Gdańsku, które utworzyło tam Muzeum Tradycji Szlacheckiej oraz Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią. W muzeum znajdują się liczne dzieła sztuki. Wiele obrazów i fotografii zostało podarowanych przez potomkinię dawnych właścicieli Izabelę Sierakowską-Tomaszewską. W pałacu 2 razy w roku, w czerwcu oraz październiku, odbywają się Pomorskie Dni Chopinowskie. Podczas dni mają miejsce koncerty w stylu klasycznym i jazzowym. A jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to chciałbym, byście Państwo spojrzeli w górę nad Bieliźniarką. Widzimy, wydawałoby się mało ciekawy obraz. Interesanci nie przeszkadzali domownikom. Kwitło rolnictwo, to musiał ktoś tym kierować, zarządzać. Na pewno. Proszę śmiało tutaj bliżej, bo tutaj jest dużo miejsca, więc warto wejść, ponieważ no jest to chyba najbardziej efektowne umieszczenie pałacu w Wrocławiu, to jest zwana sala gdańska. Zwróćcie Państwo uwagę, znowu Gdańsk, tak? Meble, wyposażenie właśnie w tym zbrodniczy, czy związane z wyposażeniem wnętrz ma swoją symbolikę. I na tym komiku została ukazana w ogóle uwagę na ten malutki pokoik. On jest wbrew pozorom bardzo istotny, ale nie chodzi o Sobieskiego. To był